Ja jakby z wielką radością przyjąłem zaproszenie do tego, żeby spotykać się tutaj na tych warsztatach z młodzieżą bełchatowską, bo sam jestem bardzo ciekaw tego, jak oni myślą. Niestety młodzież dzisiejsza, z którą dzisiaj miałem przyjemność pracować, wszyscy praktycznie chcą stąd wyjechać po szkole średniej. Poprzednie warsztaty połowa chciała wyjechać, połowa chciała zostać, ale jednym z powodów jest to, że z nimi nikt nie rozmawia, z tymi młodymi ludźmi i mówiąc szczerze, oni nie wierzą, że tu się coś fajnego urodzi. A najbardziej nieprawdopodobna sytuacja jest taka, że z jednej strony Bełchatów jest zawieszony w takim przedziale czasowym, kiedy coś się ewidentnie kończy. I to nie kończy się tylko z uwagi na to, że dotarło do kogoś, że kopalnia musi przestać wydobywać węgiel, elektrownia musi przestać spalać ten węgiel, tylko obiektywnie kończą się złoża. Tu się za chwilę skończy cały ten przemysł wydobywczy i produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego i na całe szczęście, że się skończy. Ale jednocześnie Bełchatów stoi przed gigantyczną szansą pozyskania gigantycznych pieniędzy z mechanizmu sprawiedliwej transformacji. To są gigantyczne pieniądze. Jeśli główny właściciel PGE zapowiada w najbliższych latach zmniejszenie miejsc pracy o połowę w Bełchatowie, to z drugiej strony z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie można sfinansować w najbliższych latach 61 000 nowych miejsc pracy w nowych technologiach. To może być taka polska Dolina Krzemowa, gdzie będą rodziły się nowe przemysły, innowacje i tak dalej. Dla młodych ludzi to może być niesamowita szansa, tylko sytuacja teraz jest taka, że z tymi młodymi mało kto rozmawia, jak widać. Ludzie starsi też, ich rodzice też są zawieszeni, bo wszyscy wiedzą, że coś się kończy, ale nie dociera ta informacja, że rodzi się prawdziwa, czy rodzi się. No prawie na pewno ona będzie, tylko tyle, żeby miał się kto w to włączyć, więc po pierwsze pokazanie sytuacji, ona jest groźna, a z drugiej strony pokazanie, że naprawdę może to być miejsce w bardzo dobrej, świetnej przyszłości, własnej samorealizacji, życia w świetnym otoczeniu, w zdrowym powietrzu, ze zdrową wodą, w zdrowym świecie, rozwijać się i na kolejne pokolenia. Jest to dla mnie mega ekscytujące, to jest tak jak przekuwanie swojej słabości w swoją siłę. Z jednej strony nie było to budujące, że tak wielu chce stąd wyjechać, a z drugiej strony dosyć fajnie się włączyli wszyscy w takie wspólne zaprojektowanie. Zbudujmy taką maszynę rozrywkowo-medialną, która festiwal obudowana projektem cross-mediowym, łączący szeroko siejący, który mógłby się tutaj odbywać, który ściągałby tutaj ludzi, też poprzez artystów ulubionych, ale jednocześnie byłoby to miejsce, gdzie będąc w tym rozrywkowym, fajnym, kolorowym świecie, ludzie dowiadywaliby się, poznawaliby, co tak naprawdę jest możliwe. I dla mnie dzisiaj mega pozytywnym zaskoczeniem było to, że oczywiście wszyscy wiedzieli, że ten język muzyki rozrywki, który dla nich samych jest interesujący, to jest świetne narzędzie komunikowania się z ludźmi i ściągnięcia ich w tę przestrzeń, ale wymyślili dzisiaj naprawdę chyba z 20 fajnych pomysłów, co się z tej sceny powinno jeszcze, przysłowiowej sceny, bo nie tylko sceny, ale i obok sceny, co się powinno dziać. Jacy ludzie powinni mówić i o czym, i to muszę powiedzieć jest dla mnie niesamowita rzecz i powiem szczerze, że jeżeli dane by mi było, też współpracując właśnie z tymi młodymi ludźmi, pracować nad takim projektem festiwalowo-crossmediowym właśnie w Bełchatowie, to powiem szczerze, urodziło się już naprawdę sporo fajnych pomysłów, które aż chciałbym, żeby one mogły być zrealizowane. Mamy ostatnią chwilę, żeby jeszcze zawalczyć o świetną przyszłość. Naprawdę piękny nasz dom, zielony, czyste powietrze, czystą wodę, ale to są ostatnie lata, kiedy możemy dokonać istotnych zmian, ale to muszą być zmiany duże. Więc wyzwaniem przy komunikowaniu tych rzeczy jest jak mówić i jak rozmawiać, żeby ludzi nie straszyć. Nie wystraszyć wielkością sprawy, wielkością zagrożeń, nie zniechęcać, a już tym bardziej nie proponować rzeczy, które pewnie będą trudne do zaakceptowania, bo niestety powinniśmy zmienić sporo w naszym codziennym zachowaniu. Więc z jednej strony ważne jest, żeby nie tracić kontaktu z odbiorcą, z którym chcemy rozmawiać, tak? Nie wolno obrażać, nie wolno mówić, że nie wiem, fatalnie w ogóle zachowujesz się. No absolutnie miejsce, które dalej byłoby generatorem energii,
tak jak przez te dekady ostatnie i tak na dobrą sprawę przez lata wszyscy myśleliśmy, że to jest w ogóle super, takie energetyczne serce Polski, nieprawda? Tylko w jakimś momencie sobie zaczęliśmy uświadamiać, że kosztem gigantycznych strat, ogromnej ilości dwutlenku węgla, który produkuje największy emitent w Europie i zniszczenia w terenie, leje depresyjne wody, zakłócenie całego tutaj ekosystemu w promieniu ogromnych setek kilometrów kwadratowych. Natomiast z drugiej strony chciałbym, żeby dalej to pozostało serce energetyczne Polski, tylko już nowej energii, produkującej energię głównie ze źródeł odnawialnych, zieloną energię, ale także miejsce, które wyzwala energię, nową energię w ludziach. Takie naprawdę miejsce nowej energii. Bełchatów ma szansę, nawet głęboko wierzę, że tak powinno się stać. Obronić swoje znaczące miejsce na mapie Polski jako producent energii, ale zdrowej, zielonej energii, z odnawialnych źródeł energii głównie, ale także miejsce nowych przemysłów, nowych technologii, miejsce, gdzie będą tworzyły się różnego rodzaju inicjatywy uruchamiające kreatywne myślenie ludzi, ściągających tutaj ludzi innowacyjnych, innowatorów, takie trochę inkubator innowacyjności i jednocześnie producent nowych technologii i też eksporter. To może być naprawdę fantastyczne miejsce, głęboko w to wierzę.